Witam Was, moi drodzy. Miałem ostatnio bardzo ciekawe pytanie, ponieważ pytaliście mnie, skąd brać dobrą wodę w mieście. Tak, to jest również bardzo ciekawe pytanie, jednak jeżeli uważaliście lub jeżeli widzieliście nasze ostatnie filmy, które były, to pokazywałem Wam bardzo fajny filtr, który teraz do wody mamy i który już używamy jakiś dłuższy czas, że tak to powiem, i naprawdę spisuje się on świetnie. Jak najbardziej ten filtr nadaje się również do wody miejskiej. Dlaczego? Ponieważ jest w stanie usunąć wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, które znajdują się w wodzie, jak na przykład bardzo popularny chlor, który jest mocno w miastach dodawany. Każde miasto oczywiście ma inaczej z tym chlorem, bo to już też to zauważyłem, gdziekolwiek bym się nie mył w jakimś mieście. W jednym mieście mam naprawdę bardzo czerwone oczy, nawet po jakimkolwiek tam prysznicu, a w innym mieście znowu nie jest to aż tak tragiczne. Także każde miasto ma widocznie swoje ujęcia wody i swoje ilości chloru, które po prostu dodaje. Jednak nie tylko na chlorze się to kończy. Kończy się tutaj również jeszcze mamy metale ciężkie, mamy różnego rodzaju medykamenty, które się znajdują w wodzie, mamy pestycydy, mamy herbicydy. Jest naprawdę sporo różnych szkodliwych substancji, które niestety w wodzie się znajdują. Tak samo jak i nawozy sztuczne, które były w latach 50. naprawdę stosowane już w olbrzymich ilościach do dnia dzisiejszego. To również wszystko w tym momencie przedostało się już do wód gruntowych, ponieważ trwa to około 50 lat, nim się to przedostanie całkowicie do wód gruntowych. Te 50 lat już minęło i obecnie mamy to w wodach gruntowych również już wszelkiego rodzaju nawozy, którzy jeszcze nasi ojcowie czy dziadkowie sypali bardzo chętnie po polach. Także to niestety, ale już teraz wszystko mamy w wodzie. Dlatego polecam wszystkim ten filtr, ponieważ ten filtr jest naprawdę w stanie po prostu wyciągnąć z wody wszystkie te niedobre rzeczy, które tam w środku były. I oczywiście nadal są w tej wodzie. Tak się prezentuje tutaj ten filtr. Robiłem Wam pierwszy film, który był naprawdę bardzo obszerny, w którym Wam pokazywałem działanie tego filtra. Ja go mam ustawione tak, ale oczywiście można go obrócić sobie jeszcze tak, jeżeli ktoś ma inny aneks lub inne miejsce chce go postawić. U mnie on najlepiej pasuje właśnie z głowicą obróconą w ten sposób. Guzik do włączania jego jest tutaj z tyłu, a tutaj już później, jeżeli używamy, to wystarczy, że naciśniemy sobie to, żeby tą kłódeczkę, włącza nam się całe menu. Tutaj ustawiamy sobie ilość wody, jaką byśmy chcieli. I następnie wystarczy kropeleczkę nacisnąć i woda od razu już nam tutaj leci i nam się robi. Momentalnie mamy tutaj 25 stopni w domu, bo jest jeszcze ciepło, także to tutaj temperaturę wody też pokazuje. Dodatkowo oczywiście możecie sobie jeszcze coś innego tutaj ustawić, a mianowicie on Wam może służyć też za czajnik. Także niepotrzebny Wam w sumie już czajnik w domu, bo można używać również tego filtra, ponieważ on podgrzewa również wodę. Jak widzicie, tutaj teraz jest na niebiesko. Teraz akurat się skończyło, ponieważ tyle wody już dał. Kiedy leci woda zimna, on ostrzega, że jest na niebiesko, czyli jest takie niebieskie światło wokół. Tutaj tym guzikiem TP możemy sobie zmieniać temperaturę wody. O, jak go naciśniecie, teraz mamy 100 stopni, 85, 70, 55 stopni i temperatura, która jest w danym momencie w otoczeniu, w tym wypadku u mnie to jest 25 stopni. Także również zmieniając tutaj sobie tą temperaturę wody, możemy sobie zamiast czajnika go po prostu używać. Po co najpierw filtrować wodę i później ją przelewać do czajnika, skoro ten filtr posiada tą funkcję tego czajnika. I bardzo łatwo można z tego skorzystać. Filtry są tutaj w środku. W pierwszym filmie Wam pokazywałem, jak się je wymienia. U mnie na razie nic nie wymieniałem, ponieważ filtr posiada miernik wody. Tutaj widzicie TDS jest S, czyli super. Jeżeli filtry zaczną się zużywać, ta literka S zmieni się po prostu na jakąś inną, czyli będzie później chyba było B i chyba jeszcze było G.
Czyli jeżeli zniknie Wam S, oznacza, że trzeba wymienić filtr. Filtry się tutaj wymienia naprawdę dziecinnie, prosto. Wystarczy tylko wyciągnąć pojemnik z wodą i od razu mamy z tyłu filtr, jedną dźwignię, ruszamy, wyciągamy filtr. To Wam wszystko pokazałem w pierwszym filmie. Zajrzyjcie sobie po prostu do tego filmu, ja Wam go zalinkuję w opisie, u góry Wam go przypnę. Także w opisie filmu znajdziecie tę pierwszą część tego filmu, gdzie naprawdę dokładnie Wam to wszystko pokazałem, jak filtry wymienić i tak dalej. Także no, u nas już, tak jak mówię, już no dobrych kilka miesięcy pracuje i nic się po prostu z tym nie dzieje, a pracuje naprawdę bardzo dużo, bo na dzień niekiedy nawet i 10 litrów wody, może nawet i więcej nam tutaj schodzi, którą filtrujemy. Jeżeli ta woda zejdzie nam tutaj do końca, to resztówkę, to jest taka 1/4, która zostaje, po prostu wylewamy. Także to się wylewa i wlewamy znowu nową wodę. To można wyciągnąć, to się niesie jak wiaderko. Jest do tego fajny uchwyt. Cyk, tutaj zrobiony. Także można go ładnie przenosić sobie, żeby po prostu nalać nową wodę do środka. I można tego używać po prostu wszędzie. To jest także przenośne, jak Wam już raz pokazywałem. My go bierzemy ze sobą nawet i do samochodu, jak jedziemy gdzieś dłuższe trasy z zasilaniem. Tutaj mamy tak stację zasilania, bierzemy ze sobą i po prostu możemy sobie robić wodę gdziekolwiek byśmy nie byli. I cały czas mamy tą pewność, że ta woda jest naprawdę dobra i czysta. Także moi drodzy, ten filtr jest naprawdę bardzo dobrą alternatywą, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju metody oczyszczania wody, które teraz są dostępne na rynku, ponieważ tradycyjna osmoza ma swoje minusy. Minusem jest przede wszystkim to, że zbiornik, w którym przechowuje się wodę, która już jest tam, wiecie, przeczyszczona, nie jest wymienialny. Tam osadzają się różnego rodzaju filmy bakteryjne i naprawdę po przecięciu takiego zbiornika nie wygląda to ciekawie, co tam jest w środku. I jakbyście wiedzieli, że z tego pijecie wodę, no to byście może nie byli tacy zadowoleni, a jednak z tego pijecie. Drugim minusem zwykłej osmozy jest to, że po prostu wyrzucamy bardzo dużo wody do kanalizacji, bardzo często nawet nie wiedząc, że wyrzucamy tyle wody, gdzie ten filtr ma dosłownie na odwrót. On zużywa bardzo mało wody, która jest po prostu jak gdyby odpadem, ponieważ przefiltrowywuje to kilka razy. Dzięki temu mamy też więcej minerałów w tej wodzie dostępnej niż z tradycyjnej osmozy. Ponieważ z tradycyjnej osmozy nie ma już nic w tej wodzie, tutaj dzięki temu, że ta woda jest kilka razy przez to przechodzi, mamy jeszcze również jakieś tam częściowe ilości minerałów, które tam po prostu w tym zostają. Ale za to wszelkiego rodzaju toksyny, tego typu rzeczy zostają w tej resztce wody, która tam zostaje. I tej wody no, można zużyć, nie wiem, do czegokolwiek, do mycia czegoś, ewentualnie można dać swoim kwiatom, nie jakimś warzywom i owocom, żeby nie wchłonęły toksyn, które były w wodzie, ale takim kwiatom ozdobnym można dać, jeżeli ktoś chce, można to zbierać sobie i nawet toaletę tym spłukiwać. Znajomy ostatnio sobie zrobił nawet patent, ponieważ nawiercił sobie małą dziurkę w spłuczce i zrobił sobie lejek do tego i czasami zakręca i jak ma całe wiadro, to po prostu przelewa to do spłuczki, do toalety, tą wodę odpadową i zużywa to po prostu, żeby spłukać toaletę. Także no, zastosowań jest tutaj masa, w każdym razie nie trzeba tego wyrzucać, tych resztek wody, można ją śmiało zużyć do innych celów, gdzie przy tradycyjnej osmozie bardzo często nawet nie widzimy tego, ponieważ jest wężyk od razu podłączony do kanalizacji, wszystko ucieka. Dobrze moi drodzy, w mieście jak najbardziej taki filtr się sprawdzi. One są jeszcze dostępne, jeszcze kilka sztuk ich zostało, ponieważ były wielkie problemy z nimi, bo cały czas ich po prostu nie było. Przychodziło po parę sztuk tamtej pani do tego sklepu i one praktycznie od razu się sprzedawały. Wielu z Was czekało bardzo długo, nawet i chyba 8 czy 9 miesięcy niektórzy z Was czekali, aż w końcu ten filtr dostali. Na razie one są dostępne jeszcze cały czas od ręki, ponieważ była znowu dostawa ich, także kto chce może skorzystać. W opisie filmu macie jeszcze kod zniżkowy do tego filtra, śmiało możecie z niego skorzystać, będziecie mieli jeszcze zniżkę od nas za to, że jesteście naszymi widzami. Macie numer telefonu też do tej pani. Ja Wam życzę wszystkim miłego dzionka, tyle na dziś, trzymajcie się, hej!